Hej, z tej strony Tuszek. Jakoś wycieczka szkolna do Kirigakure zbliża się do końca, wpadłem na pomysł, że po każdym arku będę podsumowywał fabułę, zmiany bohaterów oraz moją opinię w jednym filmie. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do subskrybowania i podrzucania mi tematów na następne filmy. Wydarzenia zaczynają się od rozmowy Naruto, Iruki oraz Anko o wycieczce szkolnej do Kirigakure, którą podsłuchiwał Boruto, za co później został ukarany przez klasę. Muszą oni wybrać przedstawiciela, który będzie za nią odpowiedzialny. Sarada zgłasza kandydaturę Boruto, wszyscy się zgadzają. Następnego rana wyruszają w podróż, po dotarciu na brzeg czeka na nich Kagura Karatachi. Po zapoznaniu się nawzajem, wszyscy ruszają zwiedzać wioskę. Ostatecznie kończy się to tym, że Boruto jako lider klasy musi poszukać Iwabe, który rozpłynął się w powietrzu. Po odnalezieniu go cała trójka wpada na Shizumę, głównego złego, jeśli mogę to tak nazwać, oraz na jednego z jego popleczników. Wywiązuje się między nimi mała sprzeczka. Jakiś czas potem Kagura sprowadza ich do biura Mizukage, a ten wygłasza przemowę dotyczącą współpracy. Po zakończeniu klasa wychodzi, ale Kagura zostaje i przeprowadza rozmowę z Chojuro. Mitsuki opowiada swoim kolegom o tym, że Kagura jest jedną z osób przystępujących do egzaminu na zostanie użytkownikiem Hirame Kareya. Ich przewodnik zabiera ich do akademii, w której odbywa się trening Kenjutsu na wodzie. Mizukage proponuje sparring Kagury i Boruto. Obydwaj się zgadzają. Jak przystało na osobę podchodzącą do egzaminu na zostanie użytkownikiem miecza, Kagura momentalnie rozbraja Boruto, jednak jest z nim coś nie tak. Jakiś czas po tym opowiada on Boruto i Saradzie, jak Chojuro zmienił wioskę, a później zabiera ich pod pomnik poległych w trakcie krwawej mgły. Atakują ich uczniowie z Kirigakure, ale dostają srogi wpierdziel od naszych bohaterów. Na koniec dnia, by popchnąć akcję, Denki zostaje porwany. Po odkryciu tego, Boruto razem z przyjaciółmi oraz Kagurą wyruszają ocalić Denkiego. Dwie strony spotykają się w porcie. Ninja z Kiri tworzą zasłonę, aby nikt nie przeszkadzał w trakcie walki. Dowiadujemy się wtedy także, że Kagura zabił swoich kolegów z akademii i o zgrozo jest wnukiem Jagury, gdyby ktoś jeszcze nie zauważył, bo ogólnie jego pochodzenie było ukrywane do tego momentu. Porywacze zostają pokonani, a Denki uratowany. Po tym zajściu w hotelu grają Shinobi Boat, a w tym momencie Shino, Anko i Mei rozmawiają o sytuacji politycznej. Niespodziewanie do pokoju przychodzi Sarada, informując Boruto, że apel zaraz się zacznie. Następnego dnia Kagura decyduje się definitywnie władać Hirame Kareyem. Dostaje klucz od Chojuro do magazynu, w którym trzymane są miecze, także wzywa Boruto, by mu o tym powiedzieć. Niespodziewanie w trakcie rozmowy pojawia się tam także Shizuma, dzięki czemu poznajemy jego motywy. Chce on zakończyć pokój i rozpocząć wojnę. To jest właściwie idiotycznym planem, ale do tego przejdziemy później. Z ich rozmowy wynika na to, że Kagura kiedyś podział Shizumę i teraz do niego dołącza, jeśli ma to w ogóle jakikolwiek sens, ale okej. Rozpoczyna się walka, w której Boruto pokazuje parę nowych sztuczek, które najpewniej nauczył się od Mitsukiego. Jednak to nie pomaga mu w żadnym stopniu i przegrywa walkę. Kagura zostaje także 7. członkiem nowych 7 ninja miecza. Decyduje się zostawić Boruto żywego. Jakiś czas po tym Mizukage dowiaduje się o swojej sytuacji, a Boruto razem z Saradą przekonują go, że to tylko przepychanka paru dzieciaków i właściwie mają rację. Rewolucja zaczyna się od zniszczenia pomnika właśnie krwawej mgły. Mitsuki spotyka się z Suigatsu, a ten przekazuje mu rozkazy, by się nie wtrącał. Boruto z Saradą i Chojuro przybywają na miejsce, a Shizuma widzi w tym idealną sytuację, by zgładzić Mizukage. Odcinek kończy się tym, że zostaje on uwięziony za pomocą drutu, Sarada wpada pod ziemię, a Kagura strasznie zbliża się do Boruto. Wywiązuje się walka między Saradą a użytkowniczką Kiby. W skrócie była to dobra walka, a sama Sarada używa Sharingana na poziomie Junina, dokładnie tak samo jak Kakashi w walce z Zabuzą. Wystąpił tam także najgłupszy origin villana, jakiego kiedykolwiek widziałem. Butan stwierdza, bo tak nazywa się ta dziewczyna, że miała straszne dzieciństwo i to przez to zeszła na złą drogę, ale jedyną sytuacją, jaką widzimy, jest wylanie wody z wiadra Butan przez jej matkę. W każdym bądź razie Sarada wygrywa walkę. W międzyczasie Chojuro bawi się trochę ze złodziejami, po czym doprowadza ich do takiego stanu, że jeden z nich go przeprasza. Kagura atakuje Boruto, ale widać, że tak naprawdę nie chce tego robić, bo robi to nieudolnie. W pewnym momencie pojawia się Mitsuki, wyjawiając prawdę na temat Shizumy. Okazuje się, że zabijała swoich przeciwników. No kto by po prostu się spodziewał. Shizuma, kiedy zauważa, że już nic nie ugra, tworzy krwawą mgłę, która wysyła czakrę od Boruto, Kagury i Mitsukiego oraz samego Shizumy. Boruto za pomocą sprytnej taktyki i potężnej techniki powala Shizumę, jednak ten wstaje, a Samehada zaczyna go absorbować. Chojuro chce go pokonać, ale Kagura prosi o to, by on to zrobił za pomocą Hirame Kareya. Po krótkiej walce do Kagury podchodzi Boruto, razem pokonują Samehadę, rozdzielając miecz Mizukage.
Wszyscy z liścia wracają na wieczorny apel. Następnego ranka odpływają z Kiri, jednak Boruto martwi się, że Kagura nie przyszedł się z nim pożegnać. Przez następną część odcinka dostajemy motyw, w którym Boruto zapomina kupić pamiątki dla Himawari. Ostatecznie kończy się to tym, że Sarada mu w tym pomaga. Na koniec Boruto dostaje list od Kagury. I to tyle. Ark dał nam możliwość poznania nowych osób, ponieważ uczniowie z Konoha nie siedzieli już w wiosce, więc mogli, że tak powiem, rozwijać swoje więzi z innymi. W ten sposób otrzymaliśmy chociażby Kagurę i nowych szermierzy, a także stare postacie otrzymały aktualizację. Widać postępy w nauce i walce Boruto oraz Sarady. Boruto od Mitsukiego uczy się nowych technik i uwolnień, a Sarada stała się nagle mistrzem Sharingana, ale nie przeszkadza mi to, bo co prawda są trochę OP. Boruto ze swoim przyswojeniem technik, a Sarada z kopiowaniem technik na poziomie Junina, ale prawda jest taka, że jak inaczej mieliby wyglądać? Są dziećmi bogów czy coś. Ogólnie to, co się działo, nie było jakoś tragicznie złe, albo zaskakująco dobre. W skali od 1 do 10 dałbym 5. Jakby nie było, przeniesienie wydarzeń do innej wioski, a do tego zrealizowanie nowych postaci nie jest łatwym zadaniem. Jedyny zarzut to cukierkowość i bycie family friendly. Nie mogłem nigdzie znaleźć statystyk wiekowych dotyczących Boruciaka, ale czy na pewno to dobry kierunek? Są to takie drobnostki typu pokażmy jak Shizuma przecina typka, ale czekajcie, zobaczą to dzieci, zróbmy to tak, że on przeżyje, ok? Albo mamy 7 postaci, które najprawdopodobniej już nigdy nie pojawią się w serii. Dobrym pomysłem jest ich nie rozwijać i nie dawać originów, nie? Tu motywujmy działanie Butan tym, że mama wylała jej wodę z wiadra. Dobre, co? Wiecie, takie pierdółki pewnie się czepią. Wydaje mi się także, że Boruto coraz bardziej jest otwarty na świat. W sensie powoli zauważa, dlaczego Naruto musi sprawować miejsce Hokage. Pytanie zostaje tylko takie. Jak poprowadzą egzamin na Chunina? Czy cofną Boruto w rozwoju i zrobi to tak bez namysłu jak w mandze, czyli po prostu weźmie to narzędzie ninja? Tego jestem ciekawy i na pewno będę dalej to śledził. Wiecie, nigdy wam o tym nie mówiłem, ale ja od początku twierdzę, że Boruto z anime, a Boruto z filmu dużo się od siebie różnią. W filmie dobrze były pokazane intencje Boruto, ale na przykład w odcinkowej wersji można to pokazać o wiele lepiej. No dobra, to tyle na dzisiaj. No, troszkę już z tego wyszło, 7 minut widzę. Dzięki za oglądanie, zostawcie swoją opinię w komentarzu, jak wam podoba się wycieczka. See ya.